Kto jest na bieżąco z moim profilem na Instagramie, ten doskonale wie, że w ostatnim czasie moje zaplecze sprzętowe zostało rozbudowane, a mianowicie moja szklarnia została powiększona o jeden obiektyw. Jest to najnowszy model Sony 28 mm 70 ze światłem 2.0 G Master. No i tu muszę przyznać, że z tym obiektywem pojawił się na samym początku pewien problem. Cześć, z tej strony Jakub Barański, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Zawsze kiedy kupuję nowy obiektyw, w zestawie od razu zamawiam filtr UV typu protektor, po to, żeby ochraniać swoją przednią soczewkę obiektywu. I nigdy nie wybieram najtańszych filtrów, tylko zawsze staram się wybrać jakieś markowe, renomowane, sprawdzone marki filtrów, ponieważ słabej jakości filtr na pewno wpłynie na jakość obrazka i pogorszy jakość obiektywu. Niektórzy są zdania, że nieważne jaki filtr byśmy nie nałożyli, to zawsze pogarszamy jakość tego obrazka i po co kupować tak drogie obiektywy, jak nakręcam na niego filtry i po prostu psuje jakość. Ja przede wszystkim kieruję się tym, że mi bardzo zależy na ochronie przedniej soczewki, na jakości też, dlatego wybieram bardziej markowe filtry z wyższej półki, ale chodzi mi przede wszystkim tutaj o ochronę przedniej soczewki. Gdybym może pracował w studiu, w kontrolowanych warunkach, to może bym z takiego filtru nie korzystał. Natomiast ja bardzo często fotografuję reportaże. Na tych reportażach dzieją się różne rzeczy, chociażby to, że na przykład podczas jakiejś imprezy urodzinowej ktoś wystrzeli szampanem i gdzieś poleci ten słodki szampan i na przykład trafi to na mój obiektyw, czy są na przykład race, te fontanny, takie jak są na tortach i iskry mogą gdzieś polecieć. I zakładając taki filtr na obiektyw, ja zawsze jestem spokojny o to, że jeżeli mi się uszkodzi ta soczewka, a właściwie to filtr mi się uszkodzi, to jestem w stanie go odkręcić, wymienić i nie mam problemu z tym, że uszkodził mi się mój obiektyw i będę miał wtedy poważny problem. Poza tym, kiedy mam nakręcony filtr, ja właśnie na przykład jak nie wiem, załóżmy poleciał gdzieś szampan, ktoś rzucił kieliszkiem, coś się po prostu zadziało i mój obiektyw się pobrudził, a właściwie to ten filtr, który jest nakręcony na obiektyw, to nie ma najmniejszego problemu, żebym szybko złapał szmatkę w swoim zapleczu sprzętowym, wziął płyn i po prostu szybko przetarł i wyczyścił ten filtr. Ja nie przejmuję się wtedy tym, że go porysuję, czy może go uszkodzę, bo wiem, że w razie czego mogę go po prostu wymienić i soczewka obiektywu jest nienaruszona, jest w nienagannym stanie i głównie dlatego korzystam z filtrów typu UV bądź typu UV Protector, które zawsze nakładam na nowe obiektywy i w sumie na wszystkie obiektywy, jakie mam w swojej szklarni. Kiedy zamówiłem najnowszy obiektyw marki Sony, czyli 28-70 ze światłem 2.0 serii G Master, od razu w zestawie oczywiście zamówiłem też filtr UV, żeby nakręcić na przednią soczewkę i ją osłonić. Oczywiście zamówienie zrealizowała dla mnie Fotoforma, błyskawicznie, zestaw na mnie czekał w sklepie, odebrałem, sprawdziłem, czy wszystko jest kompletne, całe, wróciłem do domu, no i zacząłem sobie testować ten obiektyw, pierwszych kilka kadrów, złapać rolkę, którą Wam opublikowałem na Instagramie. No i oczywiście na starcie, zanim nagrałem i zrobiłem pierwsze kadry, to po wyjęciu z opakowania nakręciłem filtr UV, który kupiłem. Tu jest dość spory filtr, bez 86 mm ma średnicę. I ponagrywałem jakieś ujęcia i w pewnym momencie mówię, a dobra, to założę jeszcze, zrobię ujęcie, żeby nagrać ten obiektyw, kiedy jest założony tulipan, czyli osłona przeciwsłoneczna. I muszę przyznać, że wtedy byłem naprawdę zdumiony, co tu się wydarzyło, ponieważ okazało się, że filtr, który kupiłem, ma minimalnie grubszą ramkę, i on nie pasuje do tego obiektywu. Znaczy, on pasuje, średnica się zgadza, tylko kiedy mam nakręcony filtr UV, nie jestem w stanie w ogóle założyć tulipana. Mogłem jeszcze zrobić tak, że najpierw założę tulipan, a później wkręcę filtr UV, no ale to za każdym razem ten filtr bym musiał ściągać, zakładać, żeby móc zdjąć i założyć tulipan. No bez sensu. I muszę przyznać, że pierwszy raz spotkałem się z taką przypadłością przez ostatnie dobre 10 lat, jak fotografuję, nigdy wcześniej się nie spotkałem z czymś takim, żeby filtr UV miał na tyle grubą ramkę, a jednocześnie tulipan był tak precyzyjnie dopasowany do obiektywu, że jak ramka filtru minimalnie wystaje, to że nie da się założyć tulipana. No i oczywiście na drugi dzień od razu kontakt z Fotoformą, hej słuchajcie, mamy problem, bo filtr, który kupiłem w zestawie, on w sumie to pasuje, ale nie do końca, bo jak jest nakręcony, to nie mogę założyć osłony przeciwsłonecznej. No i szybko Fotoforma sprawdziła, jakie mamy na stanie dostępne filtry, żebym na miejscu od razu w sklepie mógł przymierzyć, sprawdzić, czy pasuje, czy da się założyć tulipan. No i tak się złożyło, że w sumie to żaden z filtrów, który był w sklepie na miejscu, to nie pasował. Znaczy się każdy pasował, tylko że przez żaden filtr nie szło założyć tulipana, bo okazało się, że w niektórych markach pewien rozmiar filtru, od pewnego rozmiaru filtru w górę, ramka staje się grubsza, konstrukcja się zmienia i odlew
jest po prostu inny. No i pojawił się problem, bo ja już w piątek miałem zlecenie i nie ukrywam, że bardzo mi zależało na tym, żeby mieć jakiś filtr, ponieważ chciałem właśnie ochronić soczewkę i całe szczęście, że udało mi się, zaraz Wam o tym powiem w jaki sposób, udało mi się znaleźć odpowiedni filtr, który pasuje do tego obiektywu, bo na miejscu było bardzo dużo, nie tylko fontanny na torcie były, na imprezie urodzinowej, której robiłem zdjęcia, ale również było dużo poustawianych na ziemi tych odpalanych zdalnie i nie ukrywam, że iskry tam latały, bo ja nawet na rękach czułem. I mając filtr, ja już wtedy byłem spokojny, mówię, jak dobrze, że ja mam filtr nałożony, bo jeśli mi jakaś iskra spadnie, to przynajmniej wiem, że soczewka obiektywu jest bezpieczna. Filtry, które były w sklepie, okazało się, że każdy z filtrów, który jest w tym rozmiarze, ma grubszą ramkę i ta ramka po prostu przeszkadza nie da się założyć tulipana przez nią. Ponieważ z marką IRIX współpracuję już od wielu lat, ale jakoś nigdy mi nie przyszło do głowy, bo w sumie od nich nie korzystałem nigdy z filtrów UV typu Protect, tylko zawsze gdzieś miałem w głowie, że IRIX to mam filtry te efekciarskie typu Black Mist, filtr szary regulowany, ale dotarło do mnie, że przecież IRIX też ma filtry UV typu Protector. Sprawdziłem na stronie, mają rozmiar 86 mm i tutaj należą się ogromne ukłony w stronę marki IRIX za to, że skontaktowałem się szybko z marką, dosłownie na dzień przed reportażem, który miałem do wykonania, z pytaniem, słuchajcie, czy Wy macie taki filtr, czy macie na stanie, czy macie jakiś egzemplarz, który mi możecie podesłać, bo jestem zainteresowany kupnem takiego filtru, ale mamy problem. I opisałem swój problem i potrzebuję, żeby mi ktoś przysłał egzemplarz, żeby mógł sprawdzić, czy to jest kompatybilne. Jak jest kompatybilne, to kupuję, jak nie, no to zwracam i szukam dalej rozwiązania mojego problemu. Po kontakcie z marką IRIX jeszcze tego samego dnia Patrycja wysłała mi ten filtr do mnie i na drugi dzień już demowy egzemplarz tego konkretnego filtru był u mnie na miejscu, za co bardzo dziękuję, bo bardzo mnie to uratowało. Przymierzyłem ten filtr i okazuje się, że ten filtr pasuje. Pasuje i średnicą, i tą zewnętrzną średnicą, nie tylko gwintem, bo tulipan można z tym filtrem bez problemu na ten obiektyw ściągać i zakładać. Nie ma tutaj żadnej grubszej ramki. Nagrałem ten odcinek, ponieważ chciałem się z Wami podzielić tą krótką historią, ponieważ muszę przyznać, że byłem trochę zaskoczony, że po tylu latach, przez tyle lat nigdy się wcześniej nie spotkałem z takim problemem, że filtry mogą mieć ciut grubszą ramkę. I to nie jest też jakiś filtr specjalistyczny, wiecie, że on jest polaryzacyjny, regulowany, że tam coś się rusza. Najzwyklejsza UV Protect i okazuje się, że może się pojawić grubsza ramka, która spowoduje, że nie będzie kompatybilna z danym obiektywem i nie da się założyć tulipana. Może w przypadku tego egzemplarza Sony tulipan jest tak idealnie dopasowany, że tutaj walczymy o dziesiątki milimetrów. Więc dzieląc się z Wami tym swoim ostatnim doświadczeniem, chciałbym Wam powiedzieć, że kiedy kupujecie filtry na swoje obiektywy, myślę, że warto jest wziąć obiektyw, zamówić filtry do sklepu, iść i na miejscu od razu sprawdzić, bo średnica ta wewnętrzna gwintu to jednak nie wszystko. Ważne też jest, jak wygląda sytuacja z średnicą zewnętrzną i czy na przykład nie koliduje z osłoną przeciwsłoneczną Waszego obiektywu. Z racji tego, że od wielu lat współpracuję z marką IRIX, to chciałbym Wam przypomnieć jako partner tej marki, że w opisie pod tym filmem macie stałą zniżkę na wszystkie filtry i obiektywy marki IRIX. Jeśli podobał Wam się ten materiał, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję bądź dzwoneczek, a my widzimy się bądź słyszymy w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej!